Dla dzieci lalki są czymś więcej niż tylko zabawką. Często są dla nich jedynym przyjacielem i powiernikiem. W prawie we wszystkich kulturach na świecie istnieją opowieści o lalkach, które w dziwny sposób potrafią ożyć, stając się tym samym domem dla zmarłych dusz czy demonów. A kto z Was nigdy nie przeraził się opowiedzianą przy ognisku mroczną historią? Opowiadamy je sobie, bo lubimy słuchać o horrorach, jednak nikt z nas nie chciałby, żeby któraś z tych mrożących w żyłach historii wydarzyła się naprawdę. Dziś przedstawię Wam drugą serię o najbardziej nawiedzonych lalkach na świecie. Zapraszam do oglądania. Mieszkająca w Callao w Peru kobieta sprezentowała swojej córce na święta piękną lalkę, jednak dziewczyna dość szybko zauważyła, że z jej zabawką jest coś nie tak. W pierwszej kolejności Daisy wypadły włosy. Pewnego dnia Berlis posadziła swoją lalkę pod ścianą i poszła spać. Gdy się obudziła, dostrzegła, że lalka przekręciła głowę i się na nią patrzyła. Jeszcze innego dnia zapaliło się światło, a jej Biblia spadła z telewizora. Dziewczyna zaczęła płakać. Wtedy zgasło światło, a wokół siebie zobaczyła jakieś cienie, a gdy tylko znów zrobiło się jasno, zauważyła, że jej twarz jest pocięta. Ponadto powiedziała, że przez Daisy zostawił ją jej chłopak. Podobno zazdrosna zabawka zaatakowała go podczas snu i pobiła. Właścicielka lalki przekonuje, że to samo spotkało kuzynkę, która nocowała w jej pokoju. Opowiedziała, że jej krewna nagle wybiegła z pokoju, twierdząc, że została zaatakowana przez lalkę. I dodała, że lalka ma nadprzyrodzoną moc, dzięki której przewraca przedmioty i potrafi sama poruszać się po domu. Berlis, która jest teraz mamą, wyjaśniła, że trzyma Daisy z daleka od swojego domu, ponieważ boi się, że lalka mogłaby zrobić krzywdę jej dziecku. Kobieta przygarnęła czarnego kota, który, jak stwierdziła, ma zrównoważyć złą energię. Wyjaśniła, że chciała pozbyć się upiornej zabawki, ale za bardzo się boi. Przerażające, nadnaturalne zjawiska w domu Nunezów zaczęły się dziać w momencie pojawienia się w nim tej dziwnej lalki. Ponoć dostała ją w prezencie Yvonne Nunez. Niestety, od momentu pojawienia się zabawki w domu zaczęły się dziać rzeczy dziwne i niespodziewane. Rodzina w nocy zaczęła słyszeć głosy, stukania, widzieli światła, których źródła nie byli w stanie ustalić, słyszeli kroki i szepty podobne do czyjejś modlitwy. Dopiero po jakimś czasie zorientowali się, że z lalką jest coś nie tak. Gdy wieczorem zostawiali ją w rogu pokoju, rano znajdowali ją siedzącą na meblach albo na stole. Dzieci mówiły, że lalka chodzi po domu i drapie je, kiedy śpią. Potem budzą się z siniakami i zadrapaniami lub wcale nie śpią, przestraszone szeptami i pukaniem w drzwi szafy. Nie mogąc wytrzymać życia w ciągłym strachu, rodzina zwróciła się o pomoc do medium Sorali de Los Angeles. Kobieta wykonała w domu oczyszczający rytuał. Kiedy go wykonywała, w jednym z pokoi wyczuła wyraźną obecność obcej kobiety. Medium wyczuła w lalce obecność zła i natychmiast nakazała kobiecie, aby ta jak najszybciej pozbyła się lalki. Jak stwierdziła medium, Sarita chciała skrzywdzić rodzinę. Jednak mimo wszystko Yvonne postanowiła zatrzymać nawiedzoną lalkę, ponieważ uznała, że duchem nawiedzającym jej lalkę to jej zmarła szwagierka, która w jednym z pokoi domu popełniła samobójstwo. Jej zdaniem zmarła za pomocą lalki, chce skontaktować się ze swoimi bliskimi i przekazać jakąś ważną wiadomość. To dlatego kobieta postanowiła zatrzymać Saritę, aby dowiedzieć się, czym jest ta ważna informacja z zaświatów. U progu Wielkiej Wojny Brytyjczycy okazywali sporą nieufność do obcokrajowców mieszkających w swoich koloniach. W 1914 roku armia brytyjska przesłuchała niemiecką parę mieszkającą w Singapurze, podejrzewając ich o szpiegostwo. Udało im się zatrzymać małżeństwo, ale ich córce udało się uciec.
Niestety, niedługo później dziewczynka ginie tragicznie, spadając z klifu. Ze względu na swoją ugruntowaną religię, w Pulau Ubin wzniesiono kaplicę, gdzie można zobaczyć porcelanowy ołtarzyk, który rzekomo zawiera kosmyk włosów dziewczynki. W 2007 roku mężczyzna z Pulau Ubin przez 3 noce miał ten sam sen, w którym pewna dziewczynka zaprowadziła go do sklepu z zabawkami, gdzie była lalka Barbie. Po 3. śnie mężczyzna poszedł do sklepu i znalazł tę samą lalkę, którą widział we śnie. Postanowił ją kupić i zostawić na ołtarzu. Lalka stała się atrakcją zarówno dla miejscowych, jak i turystów, którzy oferują jej różne przedmioty, takie jak perfumy, szminki, z nadzieją, że duch dziewczyny zazna szczęścia w zaświatach. Ta złowieszcza lalka pochodzi z Nowego Orleanu i została wystawiona na sprzedaż w serwisie eBay. Zakupiła ją pewnego dnia kobieta z Galveston w Teksasie. Zabawka wraz z instrukcją obsługi została dostarczona pod jej adres. Kobieta przeczytała, aby nie wyjmować lalki ze srebrnej obudowy, ale nie postąpiła zgodnie z zasadami. Kobieta niedługo potem zaczęła się skarżyć na koszmarne sny, w których jej nowa lalka zaczęła ją atakować. Dlatego lalka ponownie trafiła na eBay, gdzie natychmiast została sprzedana. Jednak nowy nabywca twierdził, że zamiast zabawki otrzymał puste pudełko. Okazało się, że lalka poprzedniej właścicielki wciąż pojawia się u progu jej domu. Obecnie lalka jest w posiadaniu pewnego łowcy duchów, który ma nadzieję odkryć tajemnicę podróżującej lalki. Obecną właścicielką małej laleczki o imieniu Joliet jest Anna. Już od 4 pokoleń wszystkie kobiety w jej rodzinie są przeklęte. Każda córka rodzi 2 dzieci, 1 chłopca i 1 dziewczynkę. Anna mówi, że w każdym przypadku każdy syn już 3. dnia życia w tajemniczy sposób umiera. Wszystko przypisywane jest klątwie, którą podarował podczas pierwszej ciąży prababce Anny jej mściwy przyjaciel. Rodzina twierdzi, że w nocy słyszą płacz niemowląt, chichoty i nieludzkie krzyki dochodzące z wnętrza lalki. Czyżby lalka była schronieniem tych wszystkich małych chłopców, którzy lata temu przedwcześnie umarli? Lalka niekoniecznie musi być opętana czy przeklęta, aby dookoła siać przerażenie. Może też mieć niezwykły wyraz twarzy lub brakujące części ciała. W 1846 roku 8-letnia Patty wraz z rodziną udała się do Kalifornii. Podczas podróży w trudnych warunkach klimatycznych w Sierra Nevada zaatakowała ich śnieżyca. Samochód nie mógł ruszyć z miejsca, a oni zostali uwięzieni. Aby przetrwać, rodzina zaczęła żywić się kawałkami skóry, małymi gryzoniami, starymi kośćmi i wreszcie ludzkim mięsem. W połowie podróży Red poprosił Patty, aby wyrzuciła wszystkie swoje zabawki i inne niepotrzebne przedmioty, aby odciążyć nieco wóz. Dziewczynka posłuchała i wyrzuciła wszystko oprócz swojej ukochanej lalki, którą udało jej się ukryć pod obszerną sukienką. Rodzina Reedów przeżyła piekielną podróż, gdzie następnie osiedlili się w San Jose, ciesząc się wygodnym życiem. Lalka Patty stoi obecnie na wystawie w Sutter's Fort Museum w Sacramento w Kalifornii. Chociaż nigdy nie zgłaszano, aby lalka miała jakieś zdolności paranormalne, jednak wyobrażenie dziewczynki trzymającej w objęciach lalkę i żującej kawałek ludzkiego mięsa jest przerażająca. Historycy prześledzili pochodzenie Lili od początku XVII wieku, odkrywając opowieść o praktykach mistycznych i pogańskich rytuałach. Zgodnie z archaicznym zwyczajem sięgającym czasów Wikingów i Rzymian, ręcznie robione figurki, takie jak Lili, zostały pozostawione, aby odstraszyć lokalne duchy i duchy Nowego Świata. Oryginalna Lili została przez jej właściciela dostarczona do organizacji badawczej zajmującej się zjawiskami paranormalnymi. Twierdził on, że pewnego ranka znalazł ją przed jego drzwiami, a na notatce pozostawionej obok niej było napisane, aby nie stawiać jej przy lustrach ani w tym samym pokoju, w którym się śpi.
Ponoć od czasu pojawienia się lalki w domu mężczyzny stopniowo zaczęło dochodzić do bardzo dziwnych sytuacji. Mężczyzna budził się z martwego snu, pachnącego przypalonymi tostami, a niekiedy słodkim, owocowym zapachem. Jego kot nie zbliżał się do lalki, a pies tylko się na nią gapił. Poza tym lalka zaczęła się dziwnie zachowywać i wydzielać niezwykle niepokojące, paranormalne wibracje. Grupa badawcza rozpoczęła masową produkcję tych lalek przy użyciu oryginalnego szablonu. Tak więc teraz i wy możecie mieć lalkę Lili w swoim pokoju.